kościoła i później przejdziemy sobie do centrum, po kolei zwiedzimy sobie Reykjavik, te wszystkie najważniejsze miejsca. W dzisiejszym odcinku oprowadzę Was po stolicy Islandii. Jeżeli pogoda na Islandii byłaby chociaż zbliżona do tej w Polsce, to śmiało mógłbym powiedzieć, że to miasto jest idealne dla mnie. Praktycznie wszystko mi tutaj się podobało i ciężko poza pogodą wyłapać tu jakieś minusy. Dodatkowo jest to zdecydowanie najspokojniejsza stolica, w jakiej dotychczas byłem. Przed Wami piękny kościół, którego nazwę macie poniżej. I uwaga, jest to drugi co do wielkości najwyższy budynek na Islandii, na którego wieży znajduje się punkt widokowy, z którego widzicie całe miasto z każdej strony. I tu miła wiadomość, oczywiście uda się na niego wejść za chwilę, także warto to zobaczyć, ale do tego jeszcze wrócimy. Kościół nosi imię islandzkiego poety i duchownego luterańskiego. Budowa kościoła trwała w latach 1945 do 1986. Znajduje się w centrum Reykjaviku. Ten 74-metrowy kościół widoczny jest prawie z każdej części Reykjaviku i pozwala łatwo się orientować w przestrzeni. Obecnie jest to atrakcja masowo odwiedzana przez turystów i jeden z najpopularniejszych obiektów na Islandii. Jego architektura przypominać miała skały, góry i lodowce islandzkiego krajobrazu. Przed kościołem znajduje się pomnik Leifa Erikssona. Został on podarowany w 1930 roku przez Stany Zjednoczone z okazji tysiąclecia Altingu, islandzkiego parlamentu. Każdego dnia tysiące ludzi przychodzą do kościoła nie tylko w celach modlitewnych, ale także po to, żeby podziwiać przepiękne dekoracje kościoła i częste iluminacje świetlne, jakie wyświetlane są na wysokiej fasadzie. Wejście do kościoła jest bezpłatne, ale za wstęp do wieży widokowej trzeba zapłacić około 1000 koron. Dobra, najwyższy czas, żebyśmy udali się do środka i w końcu na samą wieżę. Jak pewnie zauważyliście, nie słyszeliście jeszcze żadnego dźwięku z kamery. Już tłumaczę, o co chodzi. Chciałem, aby mój pierwszy vlog z Islandii był z dobrą jakością wideo i dobrym dźwiękiem, ale okazało się, że po skończonym dniu cały materiał z tego dnia dosłownie piszczy. Mikrofon nie radził sobie z wiatrem, jaki tu panuje, mimo dodatkowej osłonki. Dosłownie 90% materiału dźwiękowego z tego dnia poszło do kosza, więc proszę bądźcie wyrozumiali i dzisiejszy odcinek będzie w większości z podłożonym głosem. Skoro to sobie wytłumaczyliśmy, to wróćmy do kościoła. Warto wiedzieć również, że ten kościół bardzo często trafia na listy najdziwniejszych budynków na świecie albo najbardziej wyjątkowych kościołów. Z ciekawostek warto wspomnieć, że 60% budżetu przy budowie pochodziło ze składek parafian i prywatnych datków. Żadnego budynku na wyspie nie budowano tak długo jak ten kościół. Do budowy użyto wyłącznie materiałów pochodzących z wyspy. Żadnego budynku na wyspie nie budowano tak długo jak ten kościół. Do budowy użyto wyłącznie materiałów pochodzących z wyspy. W kościele umieszczono egzemplarz pierwszej islandzkiej Biblii, wydrukowany w 1584 roku. Słynne są również organy wykonane w 1990 roku, które mają aż 5275 piszczałek, ważą aż 25 ton. Wnętrze kościoła daje podobno wspaniałą akustykę. Często przyjeżdżają tu znani organiści, aby koncertować na tutejszych organach.
Rozkoszujcie się widokiem z wieży. Jak widzicie, postaram się pokazać widok z każdego okna, abyście zobaczyli wszystko wokół. Wejście na górę nie powinno stanowić dla nikogo specjalnego wyzwania. Leifa Eriksson, którego pomnik widzicie na dole, był jednym z najsłynniejszych wikingów w krajach nordyckich. Miał on niemal 500 lat przed Krzysztofem Kolumbem stanąć jako pierwszy Europejczyk na ziemiach Ameryki Północnej. Na tym kończymy zwiedzanie tego kościoła i idziemy na spacer po centrum. Tęczowa ulica, którą widzicie, powstała kilka lat temu z okazji Parady Równości. Podobno malowali ją mieszkańcy razem z burmistrzem miasta. Ma symbolizować tolerancję i akceptację. Islandia jest jednym z najbardziej liberalnych krajów pod tym względem. Stąd wygląda, jakby tęcza prowadziła do kościoła na wprost. Przed wami najsłynniejsza budka z hot dogami na Islandii. Została uznana przez brytyjską gazetę The Guardian za drugą najlepszą w Europie budkę fast foodową. Niezależni sędziowie stwierdzili, że pierwsze miejsce w tej dziedzinie należy się minibarkowi ze Szkocji, gdzie podaje się owsiankę, natomiast trzecie miejsce dostała ateńska piekarnia sprzedająca greckie delicje. Te słynne budki z hot dogami są na ulicy miasta od 1937 roku. Można je znaleźć w 4 różnych miejscach w stolicy. Najlepsze hot dogi w mieście są także popularne wśród sławnych ludzi. Nawet Bill Clinton zatrzymał się tu i spróbował specjału podczas swojej wizyty na Islandii w 2004 roku. Jak dla mnie te hot dogi były mega smaczne i tanie w porównaniu do dania z restauracji. Jedyne chyba co je wyróżnia od innych to sos oraz skład parówki, bo zamiast wieprzowiny macie tu baraninę. Po prawej widzicie oficjalne biuro premiera, które było wykorzystywane w tym celu od 1904 roku. Jak widzicie, nie ma tu żadnego ogrodzenia, ani specjalnych barierek, czy nawet ochrony, co musi świadczyć o bezpiecznej i spokojnej atmosferze na Islandii. Jedyne co zauważyłem to znak, że obiekt jest monitorowany. Biuro położone jest przy tej samej ulicy co najstarsza szkoła na Islandii. Mieści się tu urząd premiera Islandii. Islandia liczy, to jest ustrój parlamentarny, 62 posłów liczy. Liczy osłów. Reykjavik stał się barwnym, nowoczesnym i unikatowym miastem, z bogatą historią, kulturą, sztuką i przyrodą. Przyciąga ludzi o różnych zainteresowaniach. Miasto ma w sobie cudowny urok. Na odwiedzających czeka bogactwo galerii, muzeów, butików, a także bary i liczne wydarzenia i festiwale. Przed wami posąg Ingolfa Anarssona. Był to norweski wiking, uznawany za pierwszego stałego nordyckiego osadnika na Islandii. Teraz znajdujemy się w okolicach siedziby parlamentu islandzkiego. Tutaj przed nami. Współczesny islandzki parlament dzieli się na 2 izby, wyższą i niższą.
Podobnie jak przed laty, 1/3 posłów zasiada w Izbie Wyższej, a reszta stanowi Izbę Niższą. Obie są jednakowo uprawnione do tworzenia komisji w celu rozpatrzenia określonych spraw państwowych. Budynek został zbudowany w latach 1880 do 1881. Według projektu duńskiego architekta. Uprzednio gmach był także siedzibą Islandzkiej Biblioteki Narodowej, kolekcji muzealnej, a następnie Galerii Narodowej. W latach 1911 do 1940 pierwsze piętro budynku zajmował Uniwersytet Islandzki. Natomiast do 1973 roku znajdowała się tu siedziba prezydenta Islandii. W sąsiedztwie budynku znajduje się ogród, który za chwilę będziecie mieć okazję zobaczyć. Plac przed parlamentem jest popularnym miejscem spędzenia czasu wolnego w stolicy Islandii, m.in. w kawiarniach czy podczas koncertów plenerowych. Proszę Państwa, także weszliśmy, bo było otwarte, tu nie zawsze jest otwarte, ale jesteśmy w ogrodach parlamentu. O Jezus, takie ogrody. Przed Wami luterańska katedra wybudowana w XVIII wieku. Zostawmy politykę za sobą i zapraszam na dalszy spacer po mieście. Budki, które tu widzicie po bokach, oferują różnego rodzaju wyroby rzemieślnicze, często kupowane jako pamiątki z Islandii. Na przykład odzież z wełny, ale uwaga, nie są to tanie rzeczy. Najbardziej rozchwytywany jest specyficzny sweter tworzony na drutach z islandzkiej wełny. Charakteryzuje go wzór na ramionach, tak zwana łódeczka, oraz to, że bardzo dobrze chroni przed nieprzyjaznymi warunkami atmosferycznymi. Jego cena waha się od 600 do 1000 zł. Teraz jesteśmy na najbardziej znanej ulicy, jakby ktoś z Państwa planował dzisiaj jakiś wypad, zakuczo, czy jakąś zabawę, to tutaj jest ta ulica Laugaveggur. To jest najbardziej znana z imprez ulica w całym Reykjaviku, ta Laugaveggur właśnie tutaj na której jest to najstarsza ulica Reykjaviku, ponieważ świadczy o tym sama nazwa Lauga. To jest również idealna ulica na szukanie pamiątek, których tu jest pod dostatkiem. Holding on to every breath we wasted. Tender voice, soft embraces. Uwaga, ciekawostka. Reykjavik to najbardziej wysunięta na północ stolica świata. Ludność islandzkiej stolicy wynosi około 130 000 mieszkańców. Najniższa zanotowana temperatura wynosi minus 24,5 stopnia Celsjusza. Wybaczcie, to wszystko, co udało się uratować od szumów. Open eyes can always see. You lost your wings. You're falling free. Unconditionally, I promise you. Śródmieście usytuowane jest w północnej części miasta. Jego punktem charakterystycznym jest jezioro Tjornin, nad którym wybudowano postmodernistyczny ratusz, który widzicie przede mną. A teraz uwaga, poznajemy nowego kolegę. Widać go? Ratusz wybudowano z betonu, szkła i lawy. Jest siedzibą prezydenta miasta.
W budynku znajduje się ogromna mapa 3D Islandii oraz kawiarnia. Często organizuje się tu wystawy sztuki islandzkiej. Na powrocie trafiliśmy na jarmark staroci, coś naszego pszczyńskiego. Możecie sobie zobaczyć tu kawałki. Przejdziemy się wzdłuż, idź tam w prawo, w lewo, w lewo. Tak u nas, ciuchy. Drobiazgi i pamiątki. Wszystko i nic. Nam wpadł w oko tylko ptak z kawałkiem lawy. Będziemy szli po ptaka z lawą. Tak? Jedziemy po ptaka z lawą? To chodź po ptaka z lawą. Po spacerze w grupie postanowiliśmy jeszcze odwiedzić okolice portu. Za mną widzicie ładną lokomotywę, natomiast po drugiej stronie ulicy widać sklep, w którym był właśnie ten, nazwijmy to, pchlitarg. I co więcej, dopiero w domu zorientowałem się, że to ten sam, w którym był gąciarz podczas swojego pobytu na Islandii. Nie wiem, czy to tylko moje odczucie, ale Reykjavik wydał mi się tu dość małym miastem. Może to jest złe określenie, bo w końcu mieszka tu 1/3 ludzi z całej Islandii. Natomiast samo centrum jest tak zorganizowane, że wszędzie dosyć szybko można się dostać. Dla mnie to ogromny plus, bo mamy mało czasu, a chcemy zobaczyć jak najwięcej. Tyle widzicie tam operę? Powiedzcie sami, że ten budynek opery wygląda bardzo ciekawie. Za chwilę jeszcze podejdziemy bliżej pod niego od strony ulicy. Z tyłu widać jeszcze stateczki małe. Ten statek ze straży. I tam widać jakieś wzgórze z ludzikiem, z jakimś posągiem, ale w sumie jeszcze nie wiem co to jest. Jeszcze tam nie byliśmy. No i tu z tyłu widać lepiej ten statek wielki. Zwiedzając miasto najlepiej poruszać się piechotą. Wiele atrakcji znajduje się w centrum miasta. W Reykjaviku znajduje się sporo muzeów, m.in. Muzeum Narodowe Islandii, Muzeum Osadnictwa czy Muzeum Morskie. Teraz widzicie w całej okazałości niesamowitą salę koncertową i centrum konferencyjne Harpa, które zostało otwarte w 2011 roku. Harpa stoi na krawędzi lądu i oceanu. Ściany harpy powstały z islandzkiego betonu barwionego wulkanicznym popiołem. W niewielkiej odległości od futurystycznej harpy zobaczyć możecie rzeźbę przypominającą nieco szkielet statków wikingów. Jego nazwa to Sulfar, czyli wędrowiec słońca. Rzeźba pojawiła się w mieście na 200. urodziny islandzkiej stolicy. Sulfar zbudowano z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Rzeźba została odsłonięta 18 sierpnia 1990 roku. Zgodnie z zamierzeniem artysty każdy interpretuje jego dzieło inaczej. Rzeźba ta opisywana jest jako łódź marzeń, oda do słońca lub nazywana jest słonecznym podróżnikiem. Artysta zamierzał przekazać obietnicę nieodkrytego terytorium, marzenie o nadziei, postępie i wolności. To miejsce jest również doskonałe na relaks nad Oceanem Atlantyckim czy podziwianie zachodów słońca. Oczywiście jest to jedno z najlepszych miejscówek na sesję fotograficzną.
Idziemy jeszcze na piwo i do hotelu. Z tego co widzimy, GPS pokazuje nam, że to któryś z tych na wprost. Jeszcze zimne lokalne piwko i lecimy do hotelu. Dom Hofoi, biały domek, najważniejsze miejsce w Islandii o międzynarodowym historycznym znaczeniu. W 1986 roku odbył się tutaj szczyt pomiędzy prezydentami Reaganem i Gorbaczowem, którzy spotkali się, aby przedyskutować kwestię wprowadzenia międzynarodowego zakazu używania broni balistycznej podczas zimnej wojny. No i cóż, moi drodzy, to jest już praktycznie końcówka odcinka. Zostaje krótkie podsumowanie Islandii i na tym skończymy tą serię. Ale nie martwcie się, za miesiąc kolejny odcinek z nowego miejsca. Wybrałem to wzgórze jako idealne miejsce na zakończenie mojej przygody z Islandią. Tą miejscówkę widzieliście już wcześniej. To właśnie za mną znajduje się posąg założyciela stolicy Islandii. Ci, co śledzą mnie na innych social mediach, wiedzą, że odcinki z Islandii były dodawane praktycznie 2 lata po mojej wizycie w tym kraju. Praktycznie po przylocie do domu czułem mega niedosyt. W końcu nie zobaczyłem wulkanu z bliska, nie stanąłem na lodowcu, ani nie udało mi się zobaczyć zorzy. Mimo przecudownych widoków wodospadów została pewna pustka, którą ciężko wypełnić. Tym bardziej, że uznawałem zasadę, że nie wracam do zwiedzonych miejsc. I wiecie co? Na następny rok uznałem, że skoro zobaczyłem już Islandię, to super byłoby zobaczyć resztę Skandynawii. Wybrałem wyjazd, gdzie przejechałem, nazwijmy to, całą Skandynawię. Dopiero w Finlandii, w pewnej spokojnej wiosce na totalnym odludziu, doszło do mnie, że wybrałem tą podróż tylko dlatego, że zakochałem się w Islandii. I niestety nie udało mi się tej pustki wypełnić aż do dzisiaj. Uważam, że Islandia jest niesamowitym miejscem na ziemi i zdecydowanie nie jest to miejsce, gdzie uda wam się wszystko zobaczyć za jednym razem. No chyba, że urodziliście się w czepku. Jeżeli macie okazję, koniecznie wybierzcie się tu, wynajmując samochód czy kamper na miejscu. Za dużo rzeczy stracicie przez gonitwę z biurem podróży. Jeżeli jakikolwiek wulkan zacznie wybuchać, nie bójcie się. Jedźcie na specjalnie zorganizowane wyjazdy pod taki wulkan. To jest coś, czego nie pożałujecie. Mam nadzieję, że przyjemnie spędziliście ze mną czas. Do zobaczenia w następnej serii. Cześć! Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta. Dziękuję również wszystkim moim patronom za okazywane wsparcie. Również Ty, zamiast jednej kawy czy piwa, możesz zostać moim osobistym patronem. Najniższy próg już od 5 zł. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję.